Monako. Luksusowe jachty, drogie samochody, słynne kasyno i Formuła 1, która raz w roku zamienia zwykłe ulice w jeden z najbardziej niezwykłych torów wyścigowych świata. To miejsce, w którym bogactwo wydaje się wręcz abstrakcyjne. W tym filmie zobaczymy nie tylko najbardziej znane miejsca w Monako, ale też poznamy jego historię i spróbujemy zrozumieć, w jaki sposób tak niewielkie księstwo stało się symbolem bogactwa. Zapraszamy do Monako, niewielkiego księstwa położonego na południu Francji. Monako to kraj dosłownie wciśnięty między morze a skały. Ma powierzchnię niewiele ponad 2 km², ale zbudowane jest warstwowo, na różnych poziomach. Mieszka tu około 40 000 osób, więc gęstość zaludnienia jest jedną z najwyższych na świecie. Naszą podróż rozpoczniemy na Skale, czyli w najstarszej części Monako. Na Starym Mieście od wieków koncentruje się władza, a położenie na wzgórzu doskonale pokazuje, dlaczego to właśnie tutaj rozpoczęła się historia Monako. Miejsce to było łatwe do obrony i dawało kontrolę nad wybrzeżem. Najważniejszym miejscem w tej części miasta jest Pałac Książęcy, czyli siedziba rodu Grimaldi, który rządzi Monako od końca XIII wieku. Wiąże się z tym słynna opowieść o początkach rodu. Według tradycji François Grimaldi dostał się tu podstępem, przebrany za mnicha, a przejęcie warowni otworzyło jego rodzinie drogę do władzy w Monako. Przed pałacem codziennie o 11:55 odbywa się zmiana warty, a same reprezentacyjne apartamenty są udostępnione do zwiedzania sezonowo. Tuż obok pałacu znajduje się taras widokowy, z którego rozpościera się rozległa panorama Monako. Niedaleko stoi katedra Niepokalanego Poczęcia, jeden z najważniejszych zabytków księstwa. Spoczywają w niej członkowie rodziny książęcej, m.in. księżna Grace i książę Renier III. Trochę dalej można zobaczyć Muzeum Oceanograficzne, które świetnie pokazuje, że Monako od dawna było związane z morzem. Powstało z inicjatywy księcia Alberta I, pasjonata badań morskich, który finansował wyprawy naukowe. Do dziś można tu zobaczyć nie tylko akwaria, ale też część muzealną, przypominającą, że od początku miejsce to miało również ambicje naukowe. Spacer po Skale prowadzi przez wąskie uliczki, ogród, niewielkie place i punkty widokowe, z których świetnie widać port oraz nowsze dzielnice Monako. To doskonały punkt startowy, bo właśnie tutaj można zobaczyć Monako sprzed epoki kasyna, luksusowych hoteli i wielkich pieniędzy. Najpierw było to po prostu strategicznie położone księstwo. Dopiero później nastąpił moment, który na zawsze odmienił losy Monako. Dziś Monako kojarzy się z rajem podatkowym. To jeden z powodów, dla których wiele bogatych osób przenosi tu swoje rezydencje. Ale nie zawsze tak było. Kiedyś książę musiał znaleźć sposób, jak przyciągnąć ludzi na tak mały skrawek ziemi. W XIX wieku sytuacja Monako była trudna. Księstwo utraciło Mentone i Roquebrune.
a traktat z 1861 roku ostatecznie uregulował ich przejście pod kontrolę Francji i potwierdził suwerenność Monako. Dla tak małego państwa była to ogromna zmiana, bo wraz z utratą terytorium Monako straciło nie tylko część dochodów, ale też obszary mające duże znaczenie gospodarcze. Jeśli podobają Ci się nasze filmy, zostaw łapkę w górę i subskrypcję, bo pomoże nam to w rozwoju tego kanału. Przełom przyszedł w XIX wieku, kiedy zaczęto rozwijać Monte Carlo jako dzielnicę, która miała przyciągać bogatych ludzi z całej Europy. Monako zaczęło wtedy budować swoją przyszłość na prestiżu, rozrywce i atmosferze elitarnego kurortu. W 1863 roku książę Karol III Grimaldi sprowadził do Monako François Blanca, człowieka, który wcześniej doprowadził do sukcesu uzdrowisko i kasyno w Homburgu. To on pomógł stworzyć tutaj model, który okazał się genialny. Nie samo kasyno, ale całe eleganckie otoczenie. Hotele, ogrody, restauracje i prestiż, który miał przyciągać europejskie elity. I rzeczywiście był to strzał w dziesiątkę. W ciągu zaledwie kilku lat z ambitnego projektu wyrosło jedno z najmodniejszych miejsc Riviery. Pomogła w tym także kolej. Po uruchomieniu połączenia z Nicei do Monako, podróż tu stała się znacznie łatwiejsza, a Monte Carlo mogło szybko wyrosnąć na modne miejsce zimowych pobytów i luksusowej rozrywki. Kasyno okazało się takim sukcesem, że już w 1869 roku Monako mogło zrezygnować z podatku dochodowego. I właśnie wtedy zaczęła się rodzić jego nowa tożsamość. Nie jako twierdzy na skalę, ale jako luksusowego adresu dla najbogatszych. Co ciekawe, sami mieszkańcy Monako nie mogli i nadal nie mogą grać w kasynie, bo od początku miało ono przyciągać przede wszystkim pieniądze z zewnątrz, a nie zarabiać na mieszkańcach. Dziś do kasyna można wejść nawet bez grania. Do 13 jego wnętrza udostępnione są do zwiedzania, więc można zobaczyć eleganckie atrium oraz salę gry ze stołami do ruletki, blackjacka i automatami. W tym czasie automaty są zablokowane, więc nie można z nich korzystać. Z budynkiem kasyna połączona jest Opera Monte Carlo, co łatwo przeoczyć, bo z zewnątrz oba obiekty wyglądają jak jedna całość. W pobliżu stoją też Hôtel de Paris i Hôtel Hermitage, czyli dwa najbardziej znane hotele w Monako. Napływ zamożnych przyjezdnych szybko zaczął zmieniać Monako nie tylko ekonomicznie, ale też społecznie. Cudzoziemców było coraz więcej, a to rodziło pytania o wpływ na państwo i prawa samych mieszkańców. W 1911 roku wprowadzono pierwszą konstytucję, która uporządkowała zasady życia politycznego i ograniczyła władzę absolutną księcia. Do dziś widać, jak międzynarodowe stało się to państwo. Pod koniec 2024 roku Monegaskowie, czyli rdzenni mieszkańcy, stanowili niecałą 1/4 populacji. Z
czasem księstwo zaczęło przyciągać uwagę świata nie tylko jako miejsce zamożne i wyjątkowe politycznie, ale też jako scena wielkich wydarzeń. Co roku Monako dosłownie zamienia się w tor. Część ulic zostaje zamknięta, pojawiają się trybuny i telebimy, a wszystko po to, by na ulicach mogły odbyć się wyścigi wraz z królową sportów motorowych Formułą 1. To właśnie tutaj odbywa się Grand Prix Monaco, jeden z najsłynniejszych wyścigów Formuły 1. Pierwszy raz rozegrano go w 1929 roku. Uliczny tor poprowadzony przez centrum miasta od lat należy do najbardziej charakterystycznych i prestiżowych w całym kalendarzu. Co ciekawe, dopiero w 2024 roku Charles Leclerc jako pierwszy Monakijczyk od 1931 roku wygrał domowy wyścig w Monako. W państwie tak małym i tak mocno związanym z tym Grand Prix było to wydarzenie o znaczeniu dużo większym niż zwykłe sportowe zwycięstwo. Tuż obok hotelu Fairmont znajduje się bardzo ciasny zakręt, który jest najsłynniejszym fragmentem toru. Z Monte Carlo schodzimy teraz w stronę portu, gdzie luksusowy wizerunek Monako widać w najbardziej dosłownej formie. Port Herkulesa oddziela Stare Miasto zbudowane na skalę od prestiżowej dzielnicy Monte Carlo. Na co dzień cumują tu luksusowe jachty, ale najdroższe jednostki pojawiają się tu sezonowo, na przykład we wrześniu w czasie Monaco Yacht Show oraz w maju, kiedy na weekend Formuły 1 przypływają tu znane osobistości swoimi prywatnymi jachtami. W porcie widać nie tylko jachty i elegancką zabudowę. Znajduje się tu też strefa rekreacyjna, która latem działa jako odkryty basen, a zimą zamienia się w lodowisko. Widać tu też przygotowania do Grand Prix Monaco. W porcie znajduje się też udostępniona zwiedzającym kolekcja samochodów księcia Monaco, którą przez lata tworzył książę Renier III. Można zobaczyć tu nie tylko zabytkowe auta, ale też motocykle i samochody wyścigowe, w tym pojazdy związane z Grand Prix i rajdem Monte Carlo. Im dalej od portu, tym wyraźniej widać, że to państwo od dawna próbuje powiększać się mimo bardzo ograniczonej przestrzeni. Dobrym przykładem jest Fontvieille, dzielnica zbudowana na terenie odzyskanym z morza. Znajdziemy tu m.in. port, stadion Ludwika II, ogród różany księżnej Grace i nowoczesną zabudowę, które pokazują spokojniejsze oblicze księstwa.
Najnowszym przykładem jest Mare Terra, czyli nowa część Monako, oficjalnie otwarta w grudniu 2024 roku. W sumie dzięki kolejnym projektom odzyskiwania lądu, powierzchnia Monako zwiększyła się o około 0,6 km², czyli o prawie 40%. Tuż obok dzielnicy Mare Terra znajduje się La Rovoto, czyli najbardziej znana plaża Monako. Monako bardzo często pojawia się w zestawieniach jako najbogatszy kraj świata w przeliczeniu na mieszkańca. Warto jednak pamiętać, że taki wskaźnik nie oznacza, że każdy mieszkaniec żyje tu jak milioner. To przede wszystkim efekt wyjątkowej struktury tego państwa. Pod koniec 2024 roku Monako miało prawie 40 000 mieszkańców, ale jednocześnie pracowało tu około 66 000 osób. Gospodarkę księstwa współtworzą więc także dziesiątki tysięcy ludzi dojeżdżających tu codziennie do pracy z Francji i Włoch. Jak na tak małe państwo oznacza to ogromną aktywność gospodarczą, która mocno podbija wskaźniki liczone na mieszkańca. Dziś Monako nie opiera się już wyłącznie na kasynie. Turystyka nadal jest ważna, ale równie istotne są finanse, nieruchomości oraz szeroko rozumiane usługi dla firm i zamożnych klientów. Gospodarka księstwa jest dziś oparta na wielu sektorach, a wśród najważniejszych znajdują się m.in. działalność finansowa i ubezpieczeniowa, nieruchomości oraz działalność naukowa, techniczna, administracyjna i wspierająca. A ponieważ miejsca praktycznie tu nie ma, ceny nieruchomości należą do najwyższych na świecie. Średnia cena metra kwadratowego sięga tu kilkudziesięciu tysięcy euro. Monako jest też zaskakująco łatwo dostępne. Z Nicei można dojechać tu pociągiem w około 25 minut. Więc wcale nie trzeba nocować w samym księstwie, bo to mogłoby trochę obciążyć budżet. A że do Nicei da się dolecieć z Polski bezpośrednio, taki wyjazd jest naprawdę prosty do zorganizowania. Poza tym na Lazurowym Wybrzeżu jest jeszcze sporo ciekawych i wartych odwiedzenia miejsc, ale o nich opowiemy w kolejnym filmie. Więc jeśli chcecie być na bieżąco, zachęcamy do zasubskrybowania kanału Poznaję Kraje.